W dzisiejszym odcinku Przyprowadziłam Beatkę. Strzyżemy. Ale to przecież pies. Obraz. Sam Chełmoński go malował. To nasza duma rodowa. Pana mama ma demencję. Przepraszam, ja muszę już kończyć. Halo? Możesz mi podać tych ciasteczek? Ja nie jestem cioci służącą! A gdzie jest to auto Wasowskiego? Wczoraj przecież tu stało. To jest chyba moja wina. Gdzie ty masz głowę, chłopie? Muszę ci coś powiedzieć. Proszę, chodzi o wypadek. O jaki wypadek? Twoich rodziców. w niewielkiej miejscowości pod Warszawą dwaj przyjaciele, Ryszard Wrzosek i Wojtek Majewski, prowadzą od lat warsztat samochodowy. Wspólnie wychowali się w domu dziecka i pozostają przyjaciółmi do dziś. Ich żony, Elżbieta i Jolanta, właśnie otworzyły swój biznes. Salon Urody to ich nadzieja na sukces i niezależność. Zaskakujące koleje losu, kapryśni klienci i nietypowe zdarzenia to codzienność, z którą muszą się zmierzyć. No i jak, pani Ludwiko? Wspaniale. Wspaniale. Jesteście boskie. Najlepsze fryzjerki. A wiem, co mówię. Nie wczoraj się urodziłam. Chyba zostanę waszą stałą klientką. Cudownie. Miłe to. Dziwię się, że tyle razy tutaj przechodziłam i dopiero przedwczoraj przyszło mi do głowy, że jest tu taki wspaniały salon. Dziękujemy bardzo. Pani Jolu, ma pani zaiste, złote dłonie. Jest pani wspaniałą fryzjerką, wszystkim koleżankom dzisiaj na kolację opowiem. Zresztą, jak mnie zobaczą, to same tutaj przylecą. Moje dwie sąsiadki już się do was zapisały. Żywa reklama najlepszą reklamą. O, racja. Czy ja mogę przyprowadzić swoją Beatkę? No ależ oczywiście, przyjmiemy Beatkę z radością. Beatka będzie zachwycona. Ojejku, która jest godzina? 15:05. Muszę zadzwonić. Umówiłam się z przyjaciółką, że ona przyjdzie i mi pomoże. Na śmierć zapomniałam. Oj, i zapomniałam telefonu. I portfela. A to? Co jest? I o kaczkach też zapomniałam. Portfela pani zapomniała. To jutro na... Wie pani co, to może jutro pani zapłaci, jak przyjdzie pani z Beatką. Tak. Na 10 może być? Wiem, że nie powinnyśmy czesać na kredyt, ale ta pani była tak miła, że od razu jej zaufałam. Nie mogłaby nas oszukać. Bardzo dziękuję. Oczywiście. Przyjdę z Beatką i z portfelem. Jesteście po prostu wspaniałe, wspaniałe. Bardzo dziękuję. Już takie rzeczy się zdarzają. Ja pomogę. Dobrze, bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Nie ma się co Ojejku, przejmować. jesteście po prostu wspaniałe. Przepraszam i po prostu dziękuję bardzo. Dziękuję. Zdarza Do się. widzenia. Wszystkiego dobrego, do widzenia. O, tak do ciężko widzenia, te do drzwi chodzą. Do widzenia. Do widzenia. Do zobaczenia, do jutra. Elu, No? tu jest dziwna sprawa. Ta pani, ona w ogóle nie wiedziała, o czym mówi. Ale co ty mówisz? No bardzo fajna babka, ogarnięta. Jaki ma zasób słów. Co ona tam powiedziała? Zaiste złote dłonie, pani Olu. Nie, Ela, moja intuicja mnie nie myli, przecież wiesz o tym. Mam dobrą intuicję. Ty tę swoją intuicję lepiej, wiesz, uruchom w naszych interesach, tak? A o panią Ludwikę się nie martw. No patrz, ma towarzystwo, wnuczkę Beatkę, chodzi z nią te kaczki karmić. No wiesz, starsi ludzie mają swoje dziwactwa, co? I już do pani idę. Tak, Sebuś? Syn Joli poinformował ją, że ciotka Jadwiga potrzebuje nowych leków. Kobieta jest zmęczona ciągłymi wymaganiami.
Następnego dnia przy śniadaniu Jola nie potrafi ukryć swoich emocji. To ja wyniosę talerze może? O Boże. O Boże. Ciociu, co się dzieje? Wszystko okej? W porządku? O, to ciśnienie, skoczyło mi ciśnienie. Chyba muszę się położyć. Teraz ciśnienie, wczoraj reumatyzm. I to jaki? Sebastian. Jak długo ta kobieta będzie u nas mieszkać? To się wszystko łączy. No ale czuję, wiesz, takie mrowienie w nogach i w uszach mi szumi. Ciociu, to... To mi ćmi. No, musimy zmierzyć, tak, dla bezpieczeństwa. Nie trzeba, nie. Ja wiem, że mam wysokie. Ciociu, obowiązkowo musimy zmierzyć ciśnienie. nie. Przecież to jest dla cioci dobra, tak? No, będzie lepiej. Ej, ciociu, proszę bardzo. Naprawdę. No 130/90. No. Idealne. No i... No to ja, wiesz, już sama nie wiem. Wiesz co, o nie, ja jestem chora, ja muszę się położyć. Stasiu. Słuchajcie, dobra, zróbmy tak. Niech ciocia odpoczywa. Jola, zaopiekuj się ciocią, a ja muszę lecieć do pracy. Dobra? Dzięki. Dlaczego Wojtek nie widzi, że ta kobieta udaje? Jest zdrowa jak ryba, a gra schorowaną staruszkę. Panie Bronku, No, a gdzie jest to auto Wasowskiego? na placu stoi. Ja nic nie widzę. No nie wiem, może szef przestawił. Szefie! To auto Wasowskiego pan przestawiał? Nie. No, wczoraj przecież tu stało. Wieczorem jak zamykaliśmy warsztat, jeszcze jak zamykałeś bramę, to auto stało. Ale jak dzisiaj przyjechałem do pracy, to brama była otwarta. Myślałem, że pan już jest. Nie, to ja myślałem, że ty do pracy wcześniej przyszedłeś. Nie. Cholera. No to ładnie. Zawinęli nam auto. Dobrze, a sprawdziliście warsztat, czy coś jeszcze zginęło? No, patrzyłem, no ale wszystko. Narzędzia są, wszystko jest na miejscu. Jasne, gwint. Szefie, Co jest, Dawid? to jest chyba moja wina. Słucham? Wczoraj wieczorem wróciłem jeszcze na chwilę, bo zapomniałem ładowarki i po prostu mogłem... Nie. Dawid, proszę cię powiedz, że to jest nieprawda. Zamarłem. Nie mogliśmy sobie pozwolić na straty. Nie teraz. Byłem przerażony. Mogłem nie domknąć bramy. Gdzie ty masz głowę, chłopie? Na miejscu, szefie, no każdemu się może zdarzyć, no. Dzień dobry, panowie. A co to za krzyki? Coś się stało? Rysiek, musimy pogadać, chodź. On coś nawywijał. Znowu. Ja się zastanawiam, dlaczego robnęli ten samochód. Przecież to mieli o wiele droższe. Znowu odwaliłem. Tyle razy powtarzałem sobie, żeby się pilnować. Byłem przekonany, że pan Ryszard z panem Wojtkiem od razu mnie zwolnią z roboty. Jolu, Słucham. możesz mi podać tych ciasteczek? Widzę, że ciocia już się lepiej czuje. O, do tego to jeszcze długa droga, po prostu cukier mi spadł. Zresztą jak będziesz w moim wieku, to sama zobaczysz, jak to jest. Mnie hipochondria nie grozi. Co powiedziałaś? Nic, ciociu. A to co będzie z moimi ciasteczkami? Jak ciocia się ruszy, to im mrowienie w nogach ustanie. No wiesz, jesteś bezczelna. A to jak będzie z moimi ciasteczkami? Od razu lepiej. Byłam pewna, że następnym razem wywalę jej te ciasteczka na głowę. Chciałam ją rozszarpać. Dokumenty i kluczyki są. Odpalę monitoring. Rysiek, ale to jest bez sensu. Kto by kradł takiego gruchota? Może było specjalne zamówienie. Pewnie na części. No i co z tym monitoringiem? Czekaj. No pięknie. Kamera na parkingu padła. Nie mam nic. Trudno. Zgłoszę to na policję. I tak jesteśmy ubezpieczeni. Rysiek, poczekaj. Co?
Chodzi o to, że my do końca nie jesteśmy ubezpieczeni. Co to znaczy nie do końca? No, to znaczy, że od 3 miesięcy płacimy inną składkę mniejszą. No, ustaliliśmy to z Wiolą. Nie wierzyłem w to, co słyszę. Wy ustaliliście? Rysiek, Jezus, mieliśmy problemy z płynnością finansową, szkoliliśmy oszczędności. Ja nie chciałem ani nic sprzedawać, ani pensji nie płacić, więc... Słuchaj, tak czy inaczej po prostu nie jesteśmy ubezpieczeni od skutków kradzieży. Miałem ci powiedzieć. Słucham? Słucham, no. No chodzi o to, że będziemy musieli straty pokryć z własnych środków. O matko. No chyba, że znajdziemy auto. No nic. Zawiadomię policję. Powiem, że nie możemy skontaktować się z właścicielem, okej? Może zanim go znajdą, to wszystko się wyprostuje. No a z tym monitoringiem to trzeba coś zrobić, no. Jak pech, to pech. Nie ukrywam, że Wojtek mnie wkurzył. Znowu zrobił coś za moimi plecami. Do salonu Bella Ella przychodzi pani Ludwika na zapowiedzianą wizytę. Dzień dobry, pani Ludwiko. Przyprowadziłam Beatkę. A gdzie ona jest? Proszę, to jest Beatka. Ale to przecież pies. Ale to taka słodka malinka. Strzyżemy? Pani Ludwiczko, kochana, no my nie możemy ostrzyc psa. Dlaczego? Beatka tak czekała, My po prostu nie oferujemy takich usług. ale to taka dobra dziewczynka. No ja wiem, no na pewno, ale to jest salon dla ludzi, nie dla psów. Szkoda, to ja chociaż zapłacę za poprzednią wizytę, dobrze? Dobrze. Proszę bardzo. Reszty nie trzeba, nie róbcie mi przykrości. Ja muszę lecieć, bo musi Beatka pochodzić po moich zimowych ogrodach przy mojej wspaniałej posesji. A poza tym bardzo się śpieszę. Mam dzisiaj kolejne spotkanie z przyjaciółkami. Jedna wróciła z Makao. Wygrała astronomiczną sumę. Do widzenia paniom, do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Dziewczyny, co to było? No, wzięła pani te pieniądze? Przecież to jest bezczelność. Klaudia, ona jest po prostu chora. Chora? Przecież ona kłamała wam prosto w twarz. Jakaś przyjaciółka z Makao. Dobre sobie. Najgorsze jest to, że ona w to wszystko wierzy. Wy naprawdę myślicie, że ona ma tą całą posesję? No nie wiem, wygląda na dobrze sytuowaną. Jest zadbana, ładnie się ubiera. No i pomakale. Dziewczyny, ale nie możemy tego tak zostawić. Nie ukrywam, że Klaudia mnie zirytowała. To nie wina pani Ludwiki, że dopadły ją takie objawy. To była starsza kobieta. I popatrz, dlaczego nie chciał zapalić? No, przegryziony, no. Kuna się władowała pod maskę i przegryzła, no. Tak. Skaranie z tymi zwierzakami. Dzień dobry, witam i o zdrowie pytam. Macie coś dla mnie, panowie? Dzień dobry, panie Józku. Tam w kącie, że się odłożyli parę rzeczy, może się coś panu przyda. No, dziękuję bardzo. A wy? Co to ty smętni? Kto umarł? Szkoda gadać, panie Jusku. Autko nam zawinęli. Kto? No jakbyśmy wiedzieli, to od razu byśmy je odnaleźli, tak? Kiepska sprawa. Ale wiecie, zawsze mogę popytać, popatrzeć. Dziękujemy, panie Józku, ale tacy detektywi to tylko w filmach. Z całym szacunkiem dla pana. Wiecie, właściwie to ja mam jedno podejrzenie. No to niech pan mówi. Tutaj na osiedlu jest taki gang. Miejscowe chłopaki. Taki Stokota i jego kumple. No i oni się ścigają. Ale jak to ścigają? Normalnie, po mieście. Biorą samochody i jeżdżą na złamanie karku. Co chwilę mają jakieś nowe auto. Tak sobie pomyślałem, że to może oni coś podprowadzili. A ten cały Stokrota to groźny jakiś jest? Nie, to gówniarze są. Rozmawiałem z dzielnicowym. Mówił, że mają na nich oko. Tylko że chłopaki się dobrze bunkrują. Ostrożni są. Może warto by było sprawdzić. Szefie, ja pójdę. Zaprowadzi mnie pan tam teraz? No jasne. Dawid, oszalałeś?
To jest moja wina, ja nie zamknąłem tej bramy, ja to biorę na siebie. No dobrze, tylko nie zrób nic głupiego. Byłem zmotywowany, żeby odnaleźć ten samochód. Nie darowałbym sobie, jeżeli bym po prostu nie sprawdził tamtego tropu. A nie od dziś wiedziałem, że pan Józek ma oczy i uszy dookoła głowy. Dziewczyny, mam 3 dobre wiadomości. O, Ciotka Jadwiga już ma się lepiej, mam super kawę z promocji i nowego przyjaciela. przecież to jest Beatka. Ale w takim razie, gdzie jest pani Ludwika? No właśnie, o to jest pytanie. Znalazłam ją tutaj pod salonem. Boję się, że mogło się coś stać. Oj, pani kłamczuszka cię zostawiła, tak? No nie żartuj sobie, no. Czekajcie, tu jest adres. Zaraz, No. Liliowa... Jedź tam, Jolka, zobacz, co się stało i oddaj jej tego psa. My się tu wszystkim zajmiemy z Klaudią. Tak. Dobra, tylko się przebiorę. Tak. Trzymajcie. Tak. Byłam przerażona, co mogło się stać, że pani Ludwika zostawiła swoją Beatkę bez opieki. Tymczasem pan Józek zaprowadził Dawida w miejsce, gdzie spotykają się znajomi osiedlowego złodzieja o pseudonimie Stokrota. No ale to nie jest ten wóz. Mamy tam jeszcze inne sztuki. Ale to co, idziemy obczaić? Gościu! Co się tam gapisz? Stać! Widowisko? Spokojnie, panowie, tylko przychodziliśmy, tak? Nie gadaj głupot, bo widziałem, jak żeś się na nas gapił. Co to, tajniacy? Pokaż Nie. odznak. Panowie, jesteśmy spokojni. Jasne, a ja jestem matka Teresa. Dobra, szukamy jednej bryki. Szefie, dajemy go? Słyszałeś? Jak masz odznakę, to jesteś nietykalny pies. Ale jak nie masz, to pokazuj. Zaraz. Ja go kojarzę. To jest ten menel z osiedla. Nie no, panowie, nie przesadzajmy. Ja legalnie zarabiam na życie. A ja jestem mechanikiem samochodowym, pracuję w warsztacie. Nie jesteśmy z żadnej policji, żeby była jasność, panowie. W warsztacie? Tak, tutaj przy Słonecznej niedaleko. No dobra, zostawcie ich. To dawaj. Co to za afera? Zwinęli nam autko z parkingu. I że niby my... Nie, spokojnie, panowie. Szefie, zlać ich? Zamknij się. Interes robię. Słuchaj, różne wały kręcimy, ale cudzego auta to ja nigdy nie tknę. Rozumiemy się? Jasne. Auto to rzecz święta. I żeby do głowy ci nie przyszło, że ekipa Stokroty robi samochody. Okej. No dobra, to dawaj. Czego szukacie? Dobra, zrobimy deal. Wy mi pomożecie odnaleźć autko, a ja wam tak odpisuję brykę, że popamiętacie do końca życia. Wchodzisz w to? Okej. Ci kolesie to chyba były takie osiedlowe chłopaki, co więcej tankują i gadają niż robią. No ale pomyślałem, że taki wgląd w to środowisko po prostu mi się przyda. Tymczasem Jola przyszła pod adres zamieszczony przy obroży psa pani Ludwiki. Gdzie jest pani? Ela, jestem na miejscu. No, posiadłość to nie jest. No tak, bo to jest adres z obroży. Nie no, Ela, no muszę jej oddać psa, no muszę jej pomóc. Ela, wchodzę, zadzwonię później. Chodź, Beatka, prowadź do pani. Gdzie twoja pani jest? Gdzie? Pani Ludwiko! Pani Ludwiko! Pani Ludwiko! Pani Ludwiko! Pani Ludwiko! Dzień dobry. Dzień dobry, panie Elu. Jola jestem. Oj, przepraszam, jak zwykle się mylę. Zrobię herbatki. Przyprowadziłam pani pieska. Ojeju, jak dobrze. No piesek musi się taki wybiegać, a ja niestety już nie mam tyle siły, żeby z nim pochodzić. Ja Beatkę znalazłam pod naszym salonem, jak się błąkała. Musiała ją pani zgubić. Tak?
To ile ja mam pani zapłacić? Ale za co? No za wyprowadzenie Beatki. Już mi pani zapłaciła. Oj, przepraszam jednak, z tą pamięcią ciągle jest nie tak. Proszę, proszę usiąść, proszę zobaczyć. To jest sofa ludwikowska, ma ponad 100 lat. Już wiedziałam, że pani Ludwika jest chora. Jeszcze pani coś pokaże. Obraz. Sam Chełmoński go malował. Uchował się przed Prusakami, hitlerowcami, komunistami. To nasza duma rodowa. Bardzo ładny. Pani Ludwiko, może ja bym zrobiła pani jakieś zakupy? Ale bardzo proszę, bardzo się cieszę. Dzisiaj przychodzą do mnie przyjaciółki na wista. Dobrze, to ja pójdę. Jakby pani mogła mi zrobić herbatki, będę wdzięczna. Oczywiście, dobrze, czekała będę. Zrobiło mi się potwornie smutno. Ta kobieta wymagała stałej opieki. Nie wiedziałam, dlaczego była sama. Przepraszam, pan tutaj mieszka w okolicy? Tak, a o co chodzi? O panią Ludwikę, która mieszka w tym domu. Znają pan? Oczywiście, wszyscy ją tu znają. A mógłby pan mi coś więcej powiedzieć? Chciałabym jej pomóc, ale nic o niej nie wiem tak naprawdę. No tak, żyje ta nasza pani Ludwika po swojemu. Świrnięta, ale nie groźna. W zasadzie bardzo miła, nie pije, nie sprawia problemów. A długo tutaj już mieszka? Pojawiła się tutaj, nie wiem, ze 3 lata temu. Mieszka tutaj sama, nikt jej nie odwiedza. Oprócz nas, sąsiadów i opieki społecznej raz na jakiś czas. Trochę mi ulżyło. Ktoś jednak opiekował się panią Ludwiką. Tymczasem w warsztacie właściciele próbują rozwiązać problem skradzionego samochodu. A na policji byliście? No byłem na policji, ale co z tego? Policja powiedziała, żebym sobie za bardzo nadziei nie robił, a cały fakt zgłoszenia kradzieży musi zrobić tak sam właściciel. Nie możemy dłużej czekać. Dzwonię do tego Wasowskiego. Rysiek, ale wtedy będziemy 25 000 w plecy, nie rozumiesz? Będziemy tak czy siak. Lepiej, żeby dowiedział się o tym od nas, a nie od policji. A od jutra podwyższamy ubezpieczenie. Tylko się oszukiwaliśmy. Od początku było jasne, że nie znajdziemy tego samochodu. Byliśmy w tarapatach i trzeba było się z tym zmierzyć. No nikt nie odbiera, no. Szefie, coś znalazłem. Co to jest? No, leżał i dzwonił tutaj przed warsztatem. Dawid, czekaj, no. Zaraz. No przecież to telefon właściciela. Co on tam robił? Wygląda, jakby go ciąg przejechał. Słuchajcie, a jeśli było tak, właściciel nakrył złodziei, wdali się w jakąś szarpaninę, oni go porwali, wypadł mu w międzyczasie telefon, może go nawet zabili. Dawidek, ty się chyba zbyt dużo filmów oglądałeś, wiesz? Sherlock normalnie. Tylko po co by tu przychodził w środku nocy? Może czegoś zapomniał? A może coś chciał ukryć w samochodzie? Pewnie coś, czego nie mogła zobaczyć jego żona. Lepiej przestańmy snuć te domysły i zastanówmy się, co zrobić. Dawid, daj mi ten telefon. Ja to załatwię. Lepiej, gorzej, ale załatwię. Czekaj. Byłem zaniepokojony tym, co tam się wydarzyło. Szkoda, że te kamery nawaliły, no ale sprawa śmierdziała na kilometr. Jola bardzo przejęła się losem pani Ludwiki i poszła na rozmowę do ośrodka opieki społecznej. Tak, znamy panią Ludwikę oczywiście, znamy. No ale trzeba jej pomóc. Robimy co możemy. Ale ona totalnie nie kontaktuje. Ja nawet nie wiem, czy ona naprawdę ma na imię Ludwika. Tego akurat jesteśmy pewni. Ludwika Woźniakowska. A nie można jej umieścić w jakimś ośrodku? Wie pani, pani Ludwika jest osobą, że tak powiem, bardzo samodzielną. Trudno jej pomóc na siłę. Ona nikomu nie zagraża. No ale dobrze, to zostawicie ją tak? No nie, oczywiście będziemy robić co w naszej mocy. No będziemy
starali się, tak jak do tej pory, wozić jej leki, jedzenie. Ona jest chora. Może ma postępującą demencję, tak na moje oko, ale nie jest niebezpieczna, nikomu nie zagraża, jest... Ale to widać, że jest coś nie tak. Co widać, to widać. Ale ja to muszę mieć na piśmie, od lekarza. Szkoda, że urzędy są takie bezduszne. A siłą na badania jej nie zaciągnę. A dlaczego? No nie mam takich uprawnień. To by było przekroczenie, to mógłbym pracę stracić. No, ale rozumie pan, że to jest kwestia czasu, aż coś się stanie. Ja to wiem i pani to wie, ale cóż ja mogę zrobić? Przepisy są bezduszne. Okej, czyli czekamy, aż będzie jakaś katastrofa, tak? Nic więcej nie mogę powiedzieć, no. Ale gdyby pani się czegoś dowiedziała, to o niej lub od niej, to bylibyśmy wdzięczni za informację, bo naprawdę chcemy jej pomóc. Dobrze. Przyniosłam zakupy. O, dziękuję, jesteś aniołem. Dziękuję. Pani Ludwiko, czy ja mogę o coś spytać? Oczywiście, traktuję ciebie jak przyjaciółkę, pytaj o co chcesz. Czy przychodzi tu do pani czasem rodzina? No nie, mój mąż Stanisław już dawno nie żyje, a syn Marcel wyfrunął za ocean. Do Stanów? Do Kanady. Mój mały Marcel tak daleko pojechał. Jest nauczycielem. Założył rodzinę, ma piękną żonę Florence. Dzwonimy do siebie codziennie, opowiadamy o wszystkim. Co za zbieg okoliczności, bo my z mężem właśnie myśleliśmy, żeby polecieć do Kanady. Czy ja mogłabym się skontaktować z synem? Może trochę by mi poopowiadał o tym kraju. Oczywiście, na pewno chętnie pomoże. A mogę do niego numer? Zaraz poszukam, gdzieś tu mam. Momencik. O, mam, bardzo proszę. Ja bym od razu zadzwoniła. Proszę, proszę dzwonić. No i? Jakiś dziwny sygnał, chyba zajęte. Później zadzwonię. To co? Wypakuję zakupy. Bardzo proszę, bardzo proszę. Po zakończonym dniu pracy Jola poprosiła Elę i Klaudię, by wspólnie zastanowiły się nad dalszą sytuacją pani Ludwiki. Wiesz co, Jola, to jest straszne, no. Wiecie, najgorsze jest to, że ona sobie nie zdaje sprawy, w jakich warunkach żyje. No, a ten jej syn, jak on się nazywa? Jeżeli w ogóle istnieje. Marcel. Marcel Woźniakowski. Okej. Słuchaj, może powinnyśmy go znaleźć, jakoś jej pomóc. Ela, to jest taka delikatna sprawa. Naprawdę trzeba z tym ostrożnie. Wiem. Mam! Co? Znalazłam. Tak? Tak, wpisałam jego imię i nazwisko na fejsie. I jest. Marcel Woźniakowski to nauczyciel chemii w Edmonton. W Edmonton? W Kanadzie? Mhm. Są, Jakieś zdjęcia? Są chyba jakieś zdjęcia. O, pokaż. no i jest nawet pani Ludwika. No, To jest naprawdę jej syn. tu zobaczcie, jakieś zdjęcia z rozdania dyplomu. Widzicie? No, to jednak ten syn istnieje. Wreszcie dostrzegłam światełko w tunelu. Miałam nadzieję, że jej syn przyleci jak najszybciej i wszystko dobrze się skończy. Za pośrednictwem portalu społecznościowego Jola skontaktowała się z synem pani Ludwiki, który obiecał zadzwonić jeszcze tego samego wieczora z Kanady. Tymczasem do warsztatu przyjechała policja. Wojtek. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie, to nieporozumienie jakieś, tłumaczę panu. No właśnie pana szukaliśmy. Dzień dobry. Widzisz, rozpoznali mnie. Nie jesteśmy na ty. Siedź pan cicho. Panowie, o co chodzi? Samochód, który zgłosiliście jako skradziony, odnalazł się. Dzięki Bogu. Niejaki Stokrota, czyli Damian Kowecki, zgłosił, że widział skradziony samochód na osiedlowym parkingu i złapaliśmy złodzieja. Nie jestem złodziejem, tłumaczę wam. Powiedziałem, siedź pan cicho. Ten człowiek próbował wsiąść i odjechać tym samochodem, ale kiedy go zatrzymaliśmy, prosił, żeby go tutaj podwieźć. No podobno go znacie.
No tak, potwierdzam. No to nie jest żaden złodziej, tylko właściciel. No ale na pewno nie miał żadnych dokumentów przy sobie. Już nie trzeba ich nosić. Absolutnie. On jest właścicielem tego samochodu. Zresztą mam tu jego dokumenty. O, proszę. Nie, no faktycznie, no wszystko się zgadza. To musiało zajść jakieś nieporozumienie. Całe szczęście, że w miarę szybko je wyjaśniliśmy. Tak bywa. Może małe przepraszam. A może wlepię panu mandat za obrazę funkcjonariusza na służbie? Żegnam. Do widzenia. Do widzenia. Też mi organ władzy, ale się porobiło. Strachu się tylko najadłem. A my to nie? Wziął pan auto i nikomu nic nie powiedział. No nie widziałem, przepraszam. No i zrobił się duży problem. Chyba musimy pogadać. No dobrze, dobrze. Ale cyrk. Najpierw byłem wściekły przez klienta, ale szybko zacząłem w duchu się cieszyć, kiedy okazało się, że nie będzie żadnych strat. A on miał już za swoje po przejściach z policją. Proszę pana, my tu prowadzimy normalny warsztat samochodowy, a nie jakiś targ czy bazar, gdzie każdy może sobie wejść, wyjść i zabrać, co mu się żywnie podoba. No tak to się nie robi. No wiem, rozumiem. Potrzebowałem samochodu, śpieszyłem się. Przyjechałem rano, nikogo nie było, więc wziąłem. A dokumenty? Miałem je odebrać, ale zapomniałem. Zresztą teraz nie trzeba ich nosić. Przez tego faceta zszedłem dziś prawie na zapał. Jak można być tak nieodpowiedzialnym? Proszę pana, my tu odchodziliśmy od zmysłów. Myśleliśmy, że panu auto ukradli z naszego warsztatu, a nigdy nic takiego tu się u nas nie zdarzyło. O kurde, no tego nie przemyślałem. Ale sami mówiliście, że auto jest gotowe. Zresztą trzeba było zadzwonić. No, o to chodzi, że dzwoniliśmy. Chyba miałem wyciszony. O kurde, gdzie mój telefon? No, zgubił go pan, jak pan tu przyszedł rano, żeby zabrać auto. No i przy okazji musiał pan albo po nim przejechać, albo go zdeptać. O nie, trzeci telefon w tym roku. Tak bywa. Człowiek był totalnie rozkojarzony. Najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło. Nie wiem, skąd byśmy wzięli tyle pieniędzy na spłacenie tego samochodu. Tymczasem Jola przygotowuje się do rozmowy z synem pani Ludwiki. Wchodzisz w ikonkę i już jesteś. No dobrze, ale jak się dzwoni z tego Face'a? No to wyszukujesz osobę sobie, wpisujesz kogo chcesz i klikasz tutaj w ikonkę i wyskoczy ci tutaj taka słuchaweczka. Jolu, mogłabyś mi przygotować kąpiel? Najlepiej tą z tymi różowymi płatkami i z tą solą, którą niedawno ci kurier przyniósł. Ale to jest droga rzecz. Do inhalacji. No właśnie, to się namoczę, nainhaluje. Ciocia będzie musiała poczekać, bo ja teraz jestem zajęta. A nie wyglądasz. O nie, tego było za wiele. Nie będzie mnie ta baba w moim własnym domu rozstawiać po kątach. Niech sobie wynajmie służącą. Za chwilę mam ważną rozmowę przez internet. No to nie może poczekać? Nie! A ja nie jestem cioci służącą! Co tu się dzieje? Oj, Wojtuniu, kochanie, dobrze, że jesteś. No muszę ci koniecznie coś powiedzieć. Proszę pana mama ma demencję. Ja to widziałam na własne oczy. A proszę pani, kim pani jest przede wszystkim i czego pani ode mnie oczekuje? Nie wiem, może jakieś pieniędzy chce pani ode mnie? Proszę pana, tak jak napisałam, nazywam się Jolanta Majewska, pracuję w salonie fryzjerskim, mamy fanpage, może pan to wszystko sprawdzić. Pana mama była u nas w salonie. Po prostu zwróciłam uwagę, że dziwnie się zachowuje. Ale dziwnie to znaczy jak? Ona zupełnie straciła kontakt z rzeczywistością. Żyje w świecie, którego nie ma. Proszę pani, ja dostaję od mamy co tydzień listy. Ostatni przyszedł w zeszłym tygodniu, w którym mama pisała, że czuje się dobrze, żyje w pełnym zdrowiu, spotyka się z jakimiś swoimi przyjaciółkami, więc ja nie rozumiem, o czym pani mówi. Ale to nie jest prawda. Ona płaci zamiast banknotami wycinkami z gazet. Jakimi wycinkami z gazet? Ja co miesiąc przesyłam jej pieniądze w kopertach, a w kopertach dlatego, że mama po prostu nie chce słyszeć o żadnych bankach i przelewach. A dodatkowo ma jeszcze emeryturę, więc naprawdę nie rozumiem, o co chodzi. Proszę pana, ja nie wiem, co ona robi z pieniędzmi. Po prostu mówię, co widziałam.
To chyba po trosze moja wina, bo nie było mnie w Polsce od 4 lat. Niech pan się nie zadręcza. Po prostu trzeba działać. Widzi pani, to nie jest takie proste, dlatego że ja jestem nauczycielem, a jest środek roku szkolnego i ja nie mogę sobie tak po prostu wziąć urlopu i wyjechać do Polski. Ale musi pan, to jest pana matka. Proszę pani, przepraszam, ja muszę już kończyć. Do widzenia. Halo? Proszę pana? Halo? Zatkało mnie. Po prostu się rozłączył. Miałam nadzieję, że to będzie normalny człowiek. Jola, co to ma znaczyć? Co znowu? To, że masz ciągle pretensje do cioci Jadzi. Tak ciężko było ci zrobić kąpiel starszej kobiecie? Nakablowała na mnie. Równie dobrze ty to mogłeś zrobić. No i zrobiłem. I jakoś ręce mi nie odpadły. No ja mam dość. Wojtek, otwórz oczy. No właśnie, patrzę i widzę, że masz problem z moją rodziną. Nie no, ja wychodzę. Nie, poczekaj. Jola, zostań proszę. Usiądź. Słuchaj, ja nie chcę się kłócić. Tylko mam wrażenie, że wszyscy musimy trochę zluzować. No ale ty nie wiesz, jaka ona jest. Wiem, to specyficzna, starsza kobieta. No mnie też czasem wkurza, naprawdę. No, to co? Zostajesz? Zostaję. Jak na przykład chcesz, to ja mogę nam też taką kąpiel zrobić. No. Na przykład jeszcze z płatkami róż. Chcę. Tak? No i taką cię kocham, no. Jak dobrze było pobyć z mężem sam na sam. 2 dni później Jola, Ela i Klaudia wciąż przeżywają dramatyczną sytuację pani Ludwiki oraz postawę jej syna. Zaraz przyjdę. Jak ja sobie pomyślę o tej pani Ludwice, że ona jest tam zupełnie sama, to aż mi się serce kraje. Wiecie co? Aż brak słów. Ja wiem, ale z drugiej strony nie możemy tak oceniać. Może naprawdę nie miał czasu, no. No przez 4 lata? Przez 4 lata nie miał czasu, nie odzywał się. No co to za syn? No, szurnięta matka nie pasowała mu do obrazka perfekcyjnej kanadyjskiej rodziny. Ale w rozmowie wyglądał na poruszonego. No, udawał. To ja jestem naiwna. Dobra, dziewczyny, same zorganizujemy pomoc i już będzie dobrze, no. Nie ma co. Dzień dobry. To pan? Jadę prosto z lotniska. Nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że panią zostałem, a znalazłem was po tym fanpage'u. Ja też się cieszę. Udało mi się wynegocjować trochę urlopu i przyleciałem pierwszym samolotem. Przede wszystkim chciałbym pani bardzo podziękować, bo gdyby nie pani, Nie ma za co. miałbym do pani bardzo gorącą prośbę. Czy mogła pani ze mną pojechać do mamy? Ja? Boję się, że tak naprawdę nie wiem, czego się boję, ale po prostu chciałbym chyba, żeby ktoś tam ze mną był. Tak, Jola, jedź, to jest bardzo dobry pomysł, jedź. Oczywiście. Już, Dziękuję. wezmę kurtkę. Dziękuję. Jak to dobrze, że on przyjechał. Do końca wierzyłam, że ten Marcel okaże się dobrym człowiekiem. Nie myliłam się. Pani Ludwiko, O, pani Elu. A kogo pani tutaj przyprowadziła? Mamo, to ja, Marcel. Staszek. Staszek, jak dobrze cię widzieć. Siadaj. Zrobię ci herbatki rumiankowej, tej, co lubisz tak bardzo. Dziękuję. Chętnie się napiję. Staszek, mój kochany. Mamo, czemu ty tak mieszkasz? Jak to czemu? Przecież ja zawsze tutaj tak mieszkałam. Co miesiąc wysyłam tobie pieniądze w kopertach. Powiedz mi, masz je? Oczywiście, że mam. Przecież zbieramy dla Marcela na stypendium. Przecież on chciał wyjechać do Kanady.
No zobacz. Tu są. Popatrz. Wystarczy? Wystarczy. Tylko się martwię, że to tak daleko, że nie będziemy się często widywać. Mamo, obiecuję ci, że będziemy się widywać. Naprawdę obiecuję ci, że będziemy się widywać. Staszku, jak dobrze, że jesteś. Marcel to zaraz z uczelni pewnie wróci. Rozumiem. Byłam bardzo wzruszona. Nie wiedziałam, co powiedzieć. Z jednej strony żal mi było Marcela, a z drugiej strony cieszyłam się z radości pani Ludwiki. Nie wiem, jak mam pani dziękować. Tak naprawdę, gdyby nie pani, to nie wiem, kiedy bym się w ogóle o tym wszystkim dowiedział. Nie ma sprawy. Najważniejsze, że mama będzie miała opiekę. To co, umieści pan mamę w jakimś ośrodku, tak? Nie mam mowy, to jest moja mama. Zabiera ją ze sobą do Kanady. Cudownie. Po prostu brakło mi słów, ale w sercu czułam taką radość, nie do opisania. Kwestia tylko załatwienia formalności, no i przede wszystkim muszę się dowiedzieć czegoś o tej chorobie, spotkać się z jakimś lekarzem. Wspaniale. Jeszcze raz, naprawdę bardzo dziękuję. Marcel! Mamo, poznajesz mnie? Marcel, chodź, zrobię ci kawę. Kiedy przyjechałeś? Ale idzie. Chodź, szybciutko. Marcel. Chodź. Wojtkowi udało się wcześniej skończyć pracę. Po powrocie do domu zaplanował, że spędzi czas z Jolą. Wojtek, poczekaj. Tak, ciociu? Muszę ci coś powiedzieć. Bardzo się spieszę. To coś ważnego? Bardzo ważnego. Ja muszę teraz ci coś powiedzieć. Siadaj tutaj. Proszę, chodzi o wypadek. O jaki wypadek? Twoich rodziców. Ale... Ciociu, jest coś, czego jeszcze nie wiem o tym wypadku. Wiesz, wtedy na jeziorze twój ojciec był żeglarzem. Miał swoją łajbę. Och, jak on ją uwielbiał. Pływali razem z twoją mamą. Często i mnie zabierali na Mazury, Wisłą. Ale pewnego razu złapał ich szkwał. Wywracało łodzie. No w ogóle coś okropnego. Twój ojciec by się uratował, ale twoja mama została pod pokładem i on wrócił, żeby ją ratować. Ale skąd ciocia o tym wszystkim wie? Byłam tam, na brzegu. Wszystko widziałam. Twoja matka żyje. Nie, moment. Ja naprawdę już nic nie rozumiem. To moja mama żyje czy nie? Twój ojciec uratował twoją matkę. Ona żyje. To moja matka żyje? No, żyje. Widziałam ją całą i zdrową. No i dopiero teraz mi to mówi ciocia? Chciałam ci to powiedzieć, próbowałam. Nie wiedziałam jak. Nawet nie wiem, czy teraz dobrze zrobiłam, o Boże. Ciociu, ale co ci jest? Wszystko dobrze? Nie, to serce znowu. Ja dzwonię po karetkę. Nie dzwoń, proszę cię bardzo. Ale ciocia jest daleka, że... To jest serce, wezmę tabletkę i zaraz mi przejdzie. Wiem, co mówię. Ale cioci, nie może się tym bardziej teraz nic stać. Nie stanie mi się, poproszę, muszę się położyć. Proszę, zaprowadź mnie tylko do mojego pokoju. Dobrze, to powoli, ciociu. O Jezu. Powoli, wszystko będzie dobrze, naprawdę. Ja zadzwonię jednak muszę po lekarza, co? Nie, daj spokój. W następnym odcinku klient salonu ma nietypową prośbę. Chcę wyglądać jak ta laska na zdjęciu. Każdy twój. Zrób dziubek. Kamera poszła, gramy na zywi. W okolicach warsztatu dochodzi do pożaru. Mój mąż jest w szpitalu, jest strażakiem. Chciałaś mieć męża bohatera, to masz. Halo, proszę pana! Co ukrywa Bronek? Mam jeszcze jedną taką nietypową prośbę. Potraktował mnie pan, jakbym był jakimś... Nikim.